Okej, cześć Beata. Dzisiaj zaprosiłam Cię na taki mini wywiad w formie wideo, dlatego że zrobiłaś bardzo, bardzo fajny wynik, który u nas chyba ustanowił rekord. Czy mogłabyś się podzielić wynikiem, jaki udało Ci się osiągnąć przez ostatnie 30 dni, właściwie pierwsze 30 dni współpracy z nami? 30 dni, z tego co ja tam podsumowałam sobie całość przedsięwzięcia tego 30-dniowego, to generalnie zgłosiło się, no już tam nie będę mówiła ogólnikowo o ile, tylko w każdym bądź razie do zabiegu przystąpiło 41 pań, bo wczoraj tak sobie właśnie podliczyłam, chyba 18 pań jest zapisanych na wrzesień ze względu na to, że po prostu tam dzieci do szkoły idą, takie różne zakupy. I z tych pań, które przyszły na zabieg promocyjny, praktycznie chyba 2 czy 3 panie tylko się nie zdecydowały na pakiet, tak? Reszta się zdecydowała na pakiet. To jest albo 5-zabiegowy, 10-zabiegowy, do tego doszły jeszcze inne zabiegi ze względu na to, że gdy zaczęłyśmy rozmawiać, jakie mają inne problemy, czy sobie robiły jakieś zabiegi, czy nie, jak tak omówiłyśmy szczegóły, także zostały zaplanowane jeszcze zabiegi praktycznie takie całościowe, które będą trwały aż do świąt Bożego Narodzenia. Okej. Bo święta, tak sobie zaplanowałam taki, no ale to może za momencik, jakie mam jeszcze tam pomysły. Czyli łącznie udało Ci się jakby zapisać pań na pakiety na ponad 40 000, tak jak liczyłyśmy. Zgadza się? Tak, tak, tak. Teraz to już chyba będzie nawet więcej, bo wczoraj byłam w pracy tak samo. I wczoraj wyszło z tych pakietów, wczoraj z tych 3 wizyt, bo miało być 6 pań, ale 3 też musiały, tam jedna pani miały pogrzeb, coś takiego. Więc z tych trzech pań wszystkie będą chodziły na pakiety 10-zabiegowe, plus jeszcze praktycznie obszary całościowe, tak? Czyli brzuch, boczki, uda plus twarz. Także tu będą. Ekstra. Okej, zanim przejdziemy też do szczegółów tej niesamowitej transformacji u Ciebie, czy mogłabyś opowiedzieć, jak w ogóle wcześniej wyglądał Twój biznes, Twoje prowadzenie gabinetu, skąd w ogóle się to u Ciebie wzięło? Jakbyś mogła nam uchylić kawałka Twojej historii. Mam 54 lata. Swoją działalność założyłam w 2015 roku. Ja jestem wielobranżowa, to znaczy, że ja się imałam wszelkich innych zajęć, od gastronomii po działalność finansową, plus działalność kosmetyczną, która wyszła zupełnie przypadkowo. Tą gabinet otworzyłam gabinet z racji tego, że po prostu znajoma mnie namówiła. Ja też lubię wyzwania, więc to zrobiłam. Ja jestem z zawodu ekonomistką, ale nie było problemu, żebym po prostu z tych kwestii się doszkoliła i poznała tą branżę praktycznie od A do Z, tak? Bo 2 lata to były moje cały czas właśnie uczenie się, szkolenie, żeby po prostu poznać tą branżę od zera. Jeżeli chodzi o kwestie mojej w ogóle ogólnie działalności teraz te ostatnie lata, no to chyba same panie, chyba każdy wie, jak to wyglądało, że była pandemia. Potem po pandemii też były takie problemy, żeby w ogóle pracować, żeby otwierać gabinety, więc ja postanowiłam zrezygnować zupełnie z jednej branży, później z drugiej branży i został mi tylko gabinet. W międzyczasie wyszło tak, że bardzo poważnie zachorował mój mąż, więc ja na rok, prawie 1,5 roku czasu byłam zupełnie wycięta z rynku. I praktycznie później sama zachorowałam, problemy z tarczycą.
Gdzieś tam też i psychicznie troszeczkę to zdrowie, te problemy spowodowały, że trochę psychicznie też gdzieś tam siadłam. Musiałam sobie po prostu odpocząć, zresetować siebie, zresetować swój umysł i to chyba było to, co mi bardzo, bardzo pomogło. Okej. I kiedy był taki moment, że właśnie po tych gdzieś ciężkich sytuacjach w życiu nagle, kiedy był ten dzień i jaka to była myśl, że wstałaś i powiedziałaś: „Znowu chcę z powrotem działać”? Co było? Znaczy ja już próbowałam od czerwca. Od czerwca, kiedy się tam do ciebie próbowałam, poszukałam ciebie, bo szukałam, nie ukrywam, że tu już nadmienię, że szukałam wielu firm, które mogłyby mi pomóc w tej kampanii reklamowej. Niestety nie spełniają te firmy takich wymogów, o jakie mi chodziło. To po Jakich prostu wymogów szukałaś? Co było? chodziło mi o po prostu zainteresowanie mną po prostu mną na tyle, że no wiadomo, nie każdy z nas zna się, tak, na social mediach. Ja akurat nie ukrywam, że nie mam problemu, jeżeli chodzi o działanie przy laptopie, ponieważ ja to robiłam, tylko to były inne systemy. Social media zawsze były dla mnie takie bardziej obce i gdy zaczęłam to robić, stwierdziłam, że to nie jest wcale takie proste. Córka mi bardzo dużo pomogła, ale jednak ona nie jest z tej branży reklamowej, więc to nie był ten kierunek. I szukałam, dwie firmy zrobiły dla mnie usługę, ale to nie było to. Po prostu miałam przesłane jakieś materiały, link i miałam sobie działać i z góry zapłacić za to 3000. 2,5 chyba wtedy było, 2,5. Później ten pan był bardzo zdziwiony, że dlaczego mi to nie wychodzi, więc tu już wtedy stwierdziłam, jak przejrzałam rynek firm reklamowych, które się zajmują pomocą przedsiębiorcom, to stwierdziłam, że bardzo wielu jest po prostu oszustów, tak? Czyli na takiej zasadzie, że oni coś tam obiecują, coś prześlą, a później jeszcze mają pretensje, że nie chce się wystawić im pozytywnej opinii, skoro oni mi pomogli. No nie pomogli, to nie jest takie proste, więc jedyne co mogę tylko powiedzieć, że tylko wy spełniliście moje oczekiwania. I to dzięki wam też tak poszło, jak poszło, tak? Przede wszystkim i dlatego bardzo dużą uwagę trzeba zwracać, szukając teraz jakichkolwiek usług, bo tu jest akurat usługi wasze są reklamowe, ale jakiekolwiek inne usługi, to dotyczy wielu branż, naprawdę fachowców jest bardzo mało, którzy się piszą fachowcami, a zupełnie faktycznie nimi nie są. I teraz wracając do pytania, bo już się troszeczkę wybiłam z tematu. I w czerwcu do ciebie się odezwałam, ty próbowałaś też do mnie, żeście się odezwali, ale jeszcze nie byłam gotowa. W lipcu też nie. I ja nie wiem, co to był za dzień, co to było takiego, że z tym początkiem sierpnia, że już stwierdziłam, że dość tej wegetacji, dość po prostu wyczekiwań. Pamiętam ten dzień, jak zaczęłam szukać właśnie ciebie, pisałam do ciebie na Messengerze, a w tym samym czasie do mnie Mikołaj napisał SMS-a, którego w ogóle nie odczytałam. I wtedy stwierdzili, my nawzajem żeśmy siebie szukali wtedy. Tak, bo jakby my wtedy mieliśmy bardzo duży napływ w ogóle zainteresowanych. Ja co jakiś czas wrzucam post na takie grupki tematyczne i strasznie duży napływ jest z tego osób w ogóle ilościowo. Ja pamiętam wtedy też ilościowo w ogóle już nie wyrabiałam z odpisywaniem, z rozmowami, miałam zabukowane 7 dni do przodu właśnie takich rozmów. I wtedy pamiętam, był moment, że przyszedł Mikołaj, który też totalnie z przypadku się znalazł u nas w firmie. I właśnie ja tak już przerzucałam, podawałam tylko numery, mówię, tu jest przykładowo właśnie Beata, kilka informacji, zadzwoń i porozmawiajcie, ona też dziś potrzebuje pomocy. I właśnie w ten sposób to wyglądało. Ale tak, chyba pamiętam, było coś takiego, że właśnie... To było naprawdę, to było coś takiego, to był taki moment też, że gdy rozmawialiśmy, to była 22 z Mikołajem, dosyć późno rozmawialiśmy
I on mi mówi: Beata, zobacz, ja wysłałem do ciebie SMS-a, mówię, to niemożliwe. A ja byłam wtedy jeszcze, mówię, bardzo dużo, w ogóle nie odbierałam telefonu i w ogóle byłam taka poza tym wszystkim. I ja dopiero później patrzę, faktycznie wysłał mi SMS-a, a ja w tym czasie do was przez te 2 godziny szukałam do ciebie numeru telefonu, tak? Mówię, no ona musi gdzieś mieć numer telefonu, to jest niemożliwe, szukałam po tym. I ja mówię: Boże, mówię, gdzieś jest jakaś intuicja, po prostu żeśmy gdzieś się tam szukali nawzajem. Tak Mówię, nie, no musiało to być. To tak musiało los i być, tak się wszechświat śmialiśmy tak właśnie, nie? chciał. Mówię, nie, to było fajne, bardzo fajne. Tak. No Okej, i później już tylko było, jak to Mikołaj stwierdził, że ominął 3/4 jakiegoś tam jakiegoś 3/4 ominął schematu pytań czy coś, bo stwierdził, że jak zaczął ze mną rozmawiać, to już wiedział, że to jest to, tak. To już wiedział, że to jest ten człowiek, że to jest ta kobieta, która mówi, to ona mówi, chce pomocy, spełnia warunki, więc bierzemy ją. Tak, bardzo, bardzo dużo mamy takich rozmów, że są osoby zainteresowane, ale gdzieś tam no, rozmawiamy, one się tak zastanawiają, nie są pewne, szukają gdzieś indziej. Finalnie często też idą do jakichś innych firm, które też często są tańsze, potem i tak wracają do nas, także to jest takie, no każdy potrzebuje mieć swój czas na takie działania i przede wszystkim mieć to poczucie takie wewnętrzne, że to jest ten moment, bo nie ukrywajmy, że jednak te wyniki, które osiągnęłaś, kosztowały też w bardzo dużej mierze Twojego poświęcenia, Twojej wiedzy i zaangażowania przede wszystkim. Wiesz, nasze działania, które wdrażamy, są takie połową, druga połowa zależy od Ciebie, więc tutaj Ty też naprawdę zaliczasz się do grona osób, tak jak widzę, które wyjątkowo miały dużą i silną determinację do tego, że po prostu miałaś cel, chciałaś po prostu wyjść z tej złej pasy, takich może mini niepowodzeń, w końcu przejść ten krok dalej. I tutaj nawiązuje mi się pytanie, jak w ogóle wyglądał twój biznes gabinetowy przed startem działań z nami? Jak to wyglądało względem ruchu klientów? Przed to wyglądało tak, że z tego względu, że miałam 2 branże, trzecią przygotowywałam, to była restauracja, przygotowywałam, żeby ten lokal otworzyć, to wyglądało w ten sposób, że no, pandemia bardzo dużo spowodowała u mnie właśnie tyły finansowe, że nie zarabiałam. Później mąż zachorował, no to już w ogóle zajęliśmy się chorobą, bo to jest no to dość poważna choroba, tak, rak złośliwy z przerzutami, więc tu już nie było żartów, trzeba było wybrać albo firmę, albo to. I jeżeli chodzi o gabinet, no to w gabinecie były pracownice. Teraz już wiem, że po prostu wygląda to tak, że no niestety nie da się kilku srok za ogon ciągnąć, to nie da się, trzeba się zająć jednym. I kolejna sprawa jest też taka, że no zawsze ten właściciel musi być wszędzie, tak? Ten właściciel po prostu musi ten gabinet, czy akurat tu chodzi o gabinet, musi po prostu się zaangażować na 300%, całkowicie. Od rana do wieczora, do późnych tych non-stop, przynajmniej te kilka miesięcy, żeby nadać temu taki kierunek, żeby to wszystko zaczęło działać. Ja zawsze, może przez to, znaczy zawsze, ja zawsze chciałam pomagać ludziom, a jeszcze kwestia choroby tu męża, całkowitej zmiany nawyków żywieniowych w naszym domu. Później ja zachorowałam nie wiedziałam, że jestem chora, że mam niedoczynność, że mam Hashimoto. I nie wiedziałam, że po prostu tarczyca powoduje takie w organizmie, takie różne zawirowania i psychiczne, i takie pustki, i brak sił różne. Więc bardzo dużo zaczęłam czytać o tym wszystkim, bardzo dużo się zainteresowałam, jak to powinno wyglądać, jak to się powinno, jak możemy się starać to właśnie zniwelować te nasze niedogodności chorobowe i jakoś tak, no po prostu lubię to, lubię w ogóle dużo obczytywać o różnych tych kwestiach żywieniowych, co możemy sobie, właśnie jak możemy sobie to zmienić w swoim życiu i postanowiłam, żeby to przekazywać też
panią, klientką, że nie tylko to ma wyglądać na zasadzie takiej, że jak ona przychodzi na zabieg, to ona się kładzie, ja jej robię zabieg i to wszystko nie. Przy zabiegu jest non-stop praktycznie, która pań chce, oczywiście to mi się otwierają praktycznie, ale większość się otwiera, jakie mają problemy, gdzie były, co robiły, jak mają w życiu ciężko, co by chciały zmienić, na co chorują. Więc to wygląda w ten sposób, że po prostu jest, opowiadają mi o swoich szczegółach i otwierają się i oczekują tego wsparcia i żeby je zmotywować do działania. Chyba tego przede wszystkim. Brakuje kogoś, kto by je zmotywował i powiedział, że są wartościowe, że po prostu mogą zrobić wszystko w swoim życiu, zmienić, tylko trzeba je pchnąć. Czyli tutaj myślisz, że takie właśnie postawienie się jednocześnie w roli zabiegowca, eksperta z zakresu właśnie kosmetologii, medycyny estetycznej, takiej naturalnej i równie tak samo dietetyka i psychoterapeuty było tym takim czynnikiem decydującym Dokładnie, o właśnie dokładnie. takiej ilości pozyskania pań na dalszą współpracę z Tobą. Ja Ci powiem, Patrycja, że na początku, jak żeście mnie wprowadzili żeście powolutku mnie wprowadzili w tą kwestię kampanii reklamowej, jak to ma wyglądać, przedstawiliście mi skrypt rozmowy, chociaż ja mówię, ja akurat laikiem w tych sprawach nie jestem, no bo mówię z racji tego, że mam duże doświadczenie zawodowe, tak, więc marketingu liznęłam bardzo dużo też, także, ale 4, nawet to widać po kalendarzu. 4 pierwsze czy 5 dni to mnie Weronika motywowała i cały czas, zresztą widać, że do tej pory nawet jeszcze nie zmieniłam biogramu, bo faktycznie to już później to nie miałam czasu. Mhm. Taki się zrobił nawał, tak? Ale teraz to będę to wszystko uzupełnię, ale po prostu no nie mogłam ruszyć. Nie Powiem Ci mogłam w ogóle tak, ruszyć, że nie wiedziałam jak z nimi rozmawiać, kompletnie, znaczy nie rozmawiać, nawet nie robiłam żadnych tych, bo mówię nie, no muszę jakoś to wszystko, ale mówię nie, po prostu no mówię, bo ja bardzo sobie cenię taką naturalność, nie? mm, No, więc było mi ciężko na początku, nie? Bo w takiej przerwie jeszcze jak ja nie pracowałam i to, ale później jak już powoli zaczęłam sobie, powypisywałam takie pytania ze skryptu, bo najpierw mówię z tego skryptu, mówię, skoro mówią, że to działa, to na pewno działa, ale to był taki szkielet, tak jak mówiliście, że trzeba to go jest pod siebie szkielet, dostosować pod ale swoje. zrobiłam go pod siebie, a faktycznie bardzo dużo, kilka razy przeczytałam, bardzo dużo go przeczytałam, ten skrypt. Faktycznie tak jakbym miała już gdzieś tam go w głowie, a później to już było tylko na tej zasadzie, że ja już po prostu siebie Dokładałaś do tego. oddałam. Mhm. Wiesz, to te dwie rzeczy, o których powiedziałaś, czyli pierwsza, że przeczytałaś go bardzo wiele razy i druga, że faktycznie usiadłaś nad tym, dostosowałaś go pod siebie, rozbudowałaś, rozpisałaś odpowiedzi, które ty czujesz najbardziej, są właśnie tym czynnikiem decydującym za wysoką sprzedaż dalszą. I to jest tak Mhm. samo te dwa czynniki odpowiadają za tym, dlaczego niektóre osoby, które do nas dołączają jako właśnie nasi podopieczni, twierdzą, że nie mają wyników sprzedażowych tak, jakby chcieli. Mimo że my im mówimy, zróbcie, przeczytajcie wiele razy, usiądźcie na tym, rozbudujcie i zawsze w momencie, kiedy tej sprzedaży nie ma aż tak wysokiej, no to wtedy te dwa czynniki nie są zrobione. Ty zrobiłaś tutaj pracę domową na 100%. Także też widzieliśmy w ogóle na początku, że nie masz wyników i też mówiliśmy między sobą właśnie z Weroniką, z dziewczynami, że to będzie opornie chyba szło, bo tutaj faktycznie twój gabinet kosztował nas więcej pracy, ale patrząc na wyniki, było bardzo, bardzo tego warte. Często niektórzy potrzebują na samym starcie najwięcej takiego wsparcia i to głównie chodzi o też wsparcie mentalne, żeby komuś powiedzieć, przypilnować, porozmawiać i to często widzimy więcej daje, aniżeli gdzieś tam przerzucenie skryptu czy szablonu i rób sobie co z tym chcesz. U Ciebie faktycznie było widać ten przestój do kontaktu z klientem, ale po kilku dniach jak to ruszyło, to poszłaś jak burza. No u mnie tam przestój, mówię też ze względu na to, że ja sama po prostu miałam ten problem, ten 4-5 miesięczny praktycznie, gdzie w ogóle nie byłam nigdzie, nie byłam w pracy, nie byłam w mediach, nigdzie nie byłam, nie. Po prostu mnie nie było, o.
Okej. I to, żeby to w ogóle znowu zaskoczyć, cokolwiek zacząć robić, a jeszcze teraz wiedziałam, że muszę bo to, że wy mi daliście narzędzie i żeby to funkcjonowało, to było super, tylko że ja musiałam jeszcze oprócz tego, żeby ten gabinet funkcjonował, to musiałam odbudować te tyły, które były sprzed tam 2 lat, tak? Mhm. Bo nie ukrywam, że to wszystko stało praktycznie. I co masz na myśli konkretnie przez te tyły? Jakie jeszcze działania musiałaś gdzieś mocniej popchnąć, żeby to faktycznie No, ruszyło? takie tyły finansowe to ogromne tyły tego, bo no wiadomo, kto ma działalność, to wie, że wiadomo, że jest Urząd Skarbowy, jest ZUS do zapłacenia. Miałam stażystki, miałam to wszystko, praktycznie miałam pracownicę, nie mam, praktycznie została mi tylko jedna osoba, tak, która też, ta pani była na chorobowym, no teraz już też wróciła do I na tą pracy. chwilę masz jedną osobę tylko Tak, i na razie jest wystarczająco, ale już widzę, bo jeszcze ten wrzesień, tu wczoraj z Mikołajem też dosyć długo rozmawialiśmy, nie z wczoraj, nie, czy przedwczoraj, już nie pamiętam, już mi się te dni teraz po prostu takie są zapracowane, że będę musiała najprawdopodobniej kogoś już myśleć za miesiąc, znaczy jeszcze ten wrzesień nie, ale za miesiąc dużo, bo jeszcze ten wrzesień chcę tak wszystko sobie, że tak powiem, organizacyjnie. procesować ponownie. Tak, i jeszcze tam, no i myślę jeszcze o jednym sprzęcie, no to już też tam rozmawiałam z Mikołajem, jak to by wyglądało. Bo po prostu chcę mieć, po prostu tak jak ja zawsze każdej z pań mówię, każdej klientce mówię, ja nie po to robię zabiegi paniom, żeby sobie robić zabiegi, tylko moim celem jest, że pani ma mieć efekty. Mało tego, że pani ma mieć efekty wizualne, czyli po prostu zewnętrzne, to ja będę robiła wszystko, żeby pani jeszcze wewnętrznie się trochę odbudowała, zmieniła, a to pójdzie, mówię, bo tak naprawdę to światełko i to co mamy, to ma w sobie to najbardziej, ta osobowość jest tym ważnym czynnikiem, który gdzieś tam wokół siebie rozprzestrzeniamy, tak? Bo to jest ważne, to wnętrze. A i to, co jeszcze mogę powiedzieć, to na pewno, to też dla pewno, mi się wydaje, że ma duże znaczenie. Nie liczyłam pieniędzy. Czyli skupiłaś się w 100% na pomocy, nie na Na zarobku. klientkach kompletnie. Ja widziałam, że te pieniądze wchodzą, tam się składają już coraz więcej tych pieniędzy. Jeszcze nie miałam, bo też u mnie można płacić kartą, ale tam miałam problem, bo chciałam zmienić ten terminal z inną firmą, ale w końcu nie, więc faktycznie tych pieniędzy zaczęło być coraz więcej, ale mnie to w ogóle nie interesowało kompletnie. Bo to chyba mówię, ja to wiedzę, że małymi garstkami, a do wszystkiego się dojdzie, a dobro i tak wraca. I to chyba tak jakoś się zadziało. Ja to samo zawsze powtarzam i to też ja widzę po sobie, gdy ja zaczynałam takie moje pierwsze początki w takim biznesie 5 lat temu. Wiadomo, gdzieś na początku było to, że no, potrzebuję tych pieniędzy, chcę się usamodzielnić, ale dopiero w momencie, gdy ja w 100% zapomniałam o tych pieniądzach, sfokusowałam się na tym, żeby stworzyć produkt i usługę, który faktycznie pomaga, ale nie tylko pomaga, tylko krok dalej, czyli też zmienia czyjeś życie, takie prywatne, nie tylko zawodowe, to dopiero wtedy to zaczęło nabierać efekt kuli śnieżnej, a pieniądze już się stały skutkiem ubocznym i klient zawsze to poczuje. Jeżeli my mamy na celowniku pieniądze, to klient zawsze to wyczuje, nawet nie musimy o tym mówić dosłownie. Dlatego to też widzimy u Ciebie, że bardzo zaowocowało. A takie jeszcze, Na pewno, na pewno. co byś też mogła poradzić gdzieś tutaj dziewczynom i właścicielom innych gabinetów, którzy będą oglądać ten materiał? Takie kilka rad właśnie w postaci tego, co zrobić, żeby sprzedawać praktycznie 100% gdzieś tam dalszych pakietów zabiegowych z osób, które przychodzą na pierwszą wizytę, bo u Ciebie tylko na 40 osób, chyba tylko 2 albo 3 gdzieś Pani nie wzięły tego pakietu. I to jest bardzo duży sukces. Co tu byś poradziła? W ogóle to jeżeli chodzi o jaką, bo akurat tu mówimy teraz o kosmetologii, tak?
Wiemy, jakie teraz co teraz się dzieje na rynku. Masa jest tych gabinetów, masa jest pootwieranych, masa jest też gabinetów, które działają gdzieś tam w czarnym rynku. My wiadomo, te osoby, ci właściciele czy właścicielki, którzy mamy, że tak powiem, no, legalne, tak, gabinety, musimy płacić czy za wynajem, czy ZUS-y, podatki, kupić sprzęt. To są ogromne pieniądze. Ale generalnie, co ja mogę powiedzieć? Jedną rzecz. Trzeba mieć wizję. Jeżeli tą wizję gdzieś się tam cały czas wcześniej miało i później o niej się gdzieś tam marzyło, i jeżeli wizją jest na przykład, bo zarabianie zarabianiem, ale właśnie chodzi o to, żeby tego pieniądza nie stawiać na pierwszym miejscu. Ja na przykład sobie postanowiłam, że do świąt zaproponowałam kilku paniom, żeby zrobimy im taką, czy wejdą w ten mój plan, ich metamorfoz, bo wyszła też taka ostatnio fajna sytuacja, że właśnie moja ta pracownica Dorota mówi: Beatuś, ja nie wiem, mówi, co to będzie dalej, coraz bardziej tłuste panie przychodzą. I tak się wystraszyła, mówi, czy my damy radę. Ja mówię, damy radę, bo to mówię, same zabiegi to nie wszystko. I to, jeżeli właśnie się tym paniom, panie właśnie właścicielki czy pracownicy, jeżeli tym paniom się nie uświadomi, że trzeba pić wodę, że trzeba zmienić nawyki żywieniowe, że trzeba, one w sobie coś muszą zmienić, muszą chcieć, to same zabiegi nic nie dadzą, tak? No, tak same tu. I na pewno ta klientka czy ten klient musi wiedzieć, wychodząc od nas, że my na pewno, że my też chcemy tej zmiany u nich. Nie tylko, że one chcą, to my przede wszystkim musimy chcieć. Jeżeli my chcemy, żeby one wyglądały fajnie, żeby sobie w sobie coś zmieniły, to wtedy tak jakby na nasze barki to spada, bierzemy za to odpowiedzialność, ale ten klient zaczyna nam ufać. I wtedy przychodzi, i teraz co jeszcze mogę dodać, że już poszło pocztą pantoflową, tak? Zaczynają przychodzić koleżanki, albo matka z córką, albo mama ze swoją mamą, która ma na przykład 67 lat, co mnie też zaczęło w którymś momencie. Mówię, Boże kochany, mówię, to będzie naprawdę twardy orzech do zgryzienia, coraz bardziej będę miała, tak? Ale to nic, to nie o to chodzi. Uważasz, że tutaj wiek, im wyższy wiek pań, tym ciężej jest je uświadomić właśnie na te zmiany nawyków żywieniowych? Jedna pani ostatnio, 67 lat, zadzwoniła do mnie i zaczęłam z nią rozmawiać. To ona mi powiedziała, nawet mówię, później żałuję, że tej rozmowy nie nagrałam. Ona mówi tak: wie pani co, ja się w następnym tygodniu do pani odezwę, bo nieważne, czy ja coś będę u pani robiła, czy nie będę robiła, ja przede wszystkim muszę panią poznać. I to było bardzo miłe. Czyli to, bo mówi, bo z panią się tak rozmawia, mówi, jakbyśmy, mówi, się znały, mówi, no mówi od nie wiadomo od kiedy, tak? I mówi po prostu, a ja już musiałam kończyć rozmowę, bo już pani czekała za zabiegiem, a byłam akurat sama w gabinecie, więc to mnie też tak rozbawiło, że ona mówi tylko ze względu na to, żeby mnie poznała i ze mną porozmawiała. Tak, także no to chyba też o czymś świadczy, tak. To oddaje właśnie to nasze zaangażowanie, które wkładamy w takie działania operacyjne, techniczne, potem wracają do nas właśnie w takich sytuacjach. I to jest chyba w tym najcenniejsze. Przynajmniej ja to tak właśnie widzę. Mi się też wydaje, no i taki ten luz, wiecie dziewczyny, nie wstydźcie się, bo tak jak na przykład widzicie, ja też nie jestem idealna, tak, ja nie jestem jeszcze jakaś tam zrobiona, bo mówię, no nie ukrywam, jestem w wieku, w którym mam menopauzę, tarczyca, przytyłam sama 12 kg z tego względu, że po prostu, no to jest właśnie, to są skutki uboczne tej choroby, ale też ja wspólnie właśnie zaangażowałam się u siebie też w to, żebym sobie tą chorobę wyciszyła. Picie wody, zmianę tam, znaczy nawyki żywieniowe to już my mamy raczej tutaj u mnie w domu zmienione z tego względu, że ze względu na te choroby. Ale powiem wam, że przede wszystkim to ta wiara w siebie, nie? Wiara w siebie i wiara w siebie nas i wiara, żeby dać tą wiarę klientkom.
Okej, to jest Klientom, no, najważniejsze. no, Okej, to jest ważne. czy co byś poradziła albo co byś powiedziała może innym, właścicielom gabinetów, którzy są plus minus w twojej sytuacji, w której byłaś kilka miesięcy temu, bądź chociażby jeszcze z miesiąc, 2 temu, którzy też zastanawiają się nad taką współpracą, z osobą właśnie zewnętrzną. Na co byś jakie porady byś im dała? To znaczy tak, jeżeli, no nie wiem, no akurat ja to tam miałam na pewno przemyślenie wszystkiego, tak? Usiąść na spokojnie, zrobić reset w swojej głowie, reset w laptopie, w firmie, usiąść, wszystkie za i przeciw, e, wypisać sobie te różne argumenty i na pewno samemu jest ciężko. To ja próbowałam, nie. Proponuję właśnie zaangażowanie firmy reklamowej, to na pewno firmy reklamowej, ale dobrej firmy reklamowej, której samej tej firmie zależy na naszych efektach, która się nami interesuje od samego początku, gdy my nie chcemy się odezwać, to ona do nas pisze. Oczywiście to też nie chodzi o to, żeby po prostu kogoś robić, że tak powiem, w Karolka i udawać, że coś się robi, a coś się nie robi, a później się na tą firmę zwala winę, że bo wy mi nie pomogliście. To nie tak. Ja miałam już takie firmy, więc wiem, jak to wygląda. Więc ja osobiście twierdzę, że wy zresztą wiecie, ile razy już wam o tym mówiłam, czy pisałam o tym też, jak SMS-y, że po prostu spełniliście moje oczekiwania w 100%, nawet no, więcej niż w 100%. To był strzał w dziesiątkę i gdzieś tam, gdzie zobaczyłam twój post, bo ten post to chyba zobaczyłam w maju, czy w czerwcu zobaczyłam chyba ten post. I do ciebie napisałam, mówię, no to jest to, mówię, ta dziewczyna wie, czego chce i ta dziewczyna wie, jak pomóc, tak, i to. I takie miałam przeczucie, że w końcu to będzie to, więc jeżeli chce się naprawdę, tak jak ja zaczynałam praktycznie, no twierdzę, że od zera zaczynałam, oprócz tego, że mam wyposażony gabinet, to mam więcej jakichś tam tyłów i finansowych i takiego jakiegoś miałam załamania, byłam załamana i to nie da się bez firmy reklamowej. Nie da się absolutnie, no przynajmniej ja tak twierdzę, tak. Nie da się Ważne tylko, żeby dobrze zweryfikować. Często też ja więc jakiś czas temu tu akurat, bo mówię, nie chciałabym może bo różne te panie może mają, różne tam mają pomysły, ale no ja bym proponowała, żeby was zaangażowali, bo faktycznie spełniacie oczekiwania klientek w 100%, czyli klientek, czyli na przykład mnie. No, ta robota, którą ja wykonałam, to była też robotą, którą wy żeście zapoczątkowali, tak? Wy żeście mnie zmobilizowali do niej. No nie ukrywam, że początki na pewno dla mnie te 4-5 dni to nie mogłam ruszyć, nie wiedziałam w ogóle jak to kompletnie zmobilizować się po takiej długiej przerwie, ale ktoś mnie dopingował, tak? Ktoś mnie dopingował i właśnie to o to chodzi. Nie to oczekiwał, że nasz później po cały miesiącu zespół nasz cały zespół, dopingował i trzymał kciuki. Wiedzieliśmy, że to w końcu ruszy. Ale najlepsze to był moment, w którym napisałam, bo Wernika ciągle, Beatka, podsumowanie będzie potrzebne, podsumowanie. Ja znowu ciągle nie miałam czasu, bo ja taka trochę czasami z niezorganizowania jestem. No i wasze reakcje, to po prostu mówię, co tam się dzieje w tym biurze, to już mówię, mogę sobie tylko wyobrazić, nie? No, byliśmy w Sama szoku, sobie, naprawdę. nie, bo ja też sobie nie zdawałam sprawy, ja nie wiedziałam. Naprawdę, ja widziałam, że jest dużo, ale ja nie wiedziałam, bo mówię, aha, to jeszcze co mówię, to co jeszcze mogę powiedzieć paniom właśnie z tej samej branży, no to na pewno, bo ja fizycznie jeszcze nie mam tak dużych pieniędzy, te panie są pozapisywane, one wpłacają zaliczki, żeby po prostu dały im możliwość płatności przy zabiegach, czy rozłożenia na 3-4 raty, żeby nie tylko myślały, bo ona mi musi zapłacić. Nie.
te kobiety nie mają czasami takich pieniędzy, ale one chcą i trzeba im pomóc. Tak, niech pani przychodzi i za każdym razem płaci, tak, no. One dziękują. To mówię, żeby tam może jedna osoba się trafiła, która akurat może, nie, u mnie jeszcze się nikt nie trafił taki, kto by po prostu był zapisany i nie przyszedł i zrezygnował. Nie, nie było. No to jest dopiero miesiąc czasu, ale ja czegoś takiego nie widzę, więc tutaj ze względu też na to, że jest inflacja, że jest ciężko, a one już takiego nabrały wigoru i takiej motywacji, po prostu dać im możliwość płatności w ratach, tak? To jest bardzo cenna uwaga. Beata, tu już zbliżamy się do końca. To była naprawdę mega inspirująca rozmowa. Aż mam ciarki, szczerze mówiąc, jak o tym teraz mówię. Czy masz jeszcze jakoś takie ostatnie refleksje, którymi chciałabyś się podzielić z naszą społecznością? Czy coś byś chciała powiedzieć jeszcze do... Że nigdy nie można się poddawać. Trzeba mieć, ja jestem w ogóle bardzo pozytywną osobą i nigdy w życiu nie można się poddawać, nie można się poddać, gdy się usłyszy na przykład, że jest tam się na coś chorym, gdy już na przykład się stwierdzi, że ktoś ci powie, że nic ci nie wyszło, że się nie nadajesz, że tyle. Nie, zawsze trzeba być dobrej, pozytywnej myśli i nieważne, czy się ma 20, 30 lat, 50, 70, zawsze można fajne rzeczy robić, kogoś fajnego spotkać, ale gdy my sami tego nie będziemy robili, gdy my sami nie nadamy czemuś jakiś kierunek, gdy sami kogoś nie poszukamy i nie będziemy uczestniczyli w tym, to nie liczymy na przypadek, bo przypadek jest tak, są przypadki, ale my musimy nadać temu I musimy to sami, musi być z naszej inwencji, tak? Gdybym ja was nie szukała, to bym was nie poszukała. To jest normalne. Gdybyście wy mi nie pomogli, gdybyśmy nie zrobili tej kampanii, nie zgłosiłoby się tyle pań, tak? I to później to już się po prostu nakręca, tak zwane, no to już jest tak jak karuzela, tak? Jak Ula zaczyna się kręcić, to już nie przestaje się kręcić, tak? No. Dokładnie. Wiesz, tutaj jeszcze do takich sytuacji niepoddawania się, ja zawsze każdemu mówię i co też mi na pewno dało bardzo duży sukces w życiu, to też nawet jak nam się przydarza, nawet najgorsza sytuacja, też jakiś czas temu miałam wypadek na motocyklu, potem miałam pierwszą operację, drugą, zaraz mnie jeszcze czeka trzecia. I mówię, no mimo, że to była najgorsza rzecz, która mi się w życiu przytrafiła, to i tak wyciągnęłam z niej same plusy, więc ja też bym tutaj taką refleksją chciała zakończyć, że niezależnie jakie naprawdę słabe sytuacje, złe w życiu nam się dzieją, czy zawodowym, czy prywatnym, to zawsze i tak z tego znaleźć jakiś plus i wyciągnąć to na dobre. Oczywiście. Ja jeszcze dodam, że urodziłam 5 dzieci, więc mam dzieci już dorosłe, które już są samodzielne. I dzieci też mam wspaniałe, bo bardzo dużo mi dzieci bardzo mi dużo pomogły. Bardzo dużo pomogły właśnie w tych trudnych momentach. Finansowo to już w ogóle nie wspomnę, ile oni mi finansowo pomogli. Więc to jest super, także że to no wszystko da się w życiu zrobić, tak? Ale przede wszystkim jest ważna ta komunikacja. Komunikacja i jeszcze raz komunikacja i pozytywne podejście. Rozmawiajmy ze sobą. Nie bądźmy, już nie chcę bo znacie mnie z tej strony, że jestem antyrządowa, więc nie będę tu śmiała propagandy, bo mnie za chwilę gdzieś tam może różnie to bywa, ale jestem. Więc nie bądźmy tacy, po prostu rozmawiajmy ze sobą, wspierajmy się i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Super, dziękuję Ci Beata za tą rozmowę. Ja Tobie mogę życzyć dalszych sukcesów, na pewno my o to dopilnujemy, żeby dalej to pchać do Wierzę. przodu. Tak. No i co? I miejmy nadzieję, że ta rozmowa wielu osobom gdzieś da takie światełko w tunelu, że nawet będąc w takiej no, najniższej sytuacji biznesowo i życiowo da się naprawdę zrobić super feedback i nie bać się po prostu szukać pomocy, tylko nie być, nie być Zosią Samosią, a szukać i próbować. I przede wszystkim dobrze weryfikować osoby, które chcą nam pomóc. To też jest ważne. Tak, to na pewno, tak. To jest ważne. No otwierajmy się, motywujmy, wspierajmy
Nawet jak się złego w życiu coś zrobiło czy po prostu to mówię zawsze, czy złego, czy dobrego, czy różnie, to ja mówię, słuchajcie, w życiu to jest tak, to jest, ja to wierzę i to jest karma zła wraca, ale i ta dobra wraca, a dobra jak wróci, to już po prostu jak się zacznie pasmo tych fajnych, a chyba nie ma nic wspanialszego, nie tylko, właśnie nie, to nie jest ten, mi się wydaje, że niefajną rzeczą jest to, że ma się ten pełny portfel, tylko to, że się ma wiele osób, z którymi można porozmawiać, to wspierać się, uśmiechać się, to jest chyba ważne. To To jest przede jest wszystkim ważne, nie? najważniejsze i najwięcej daje w życiu radości. Pieniądze dzisiaj są, jutro może ich nie być. To jest narzędzie jakieś, to jest jakieś narzędzie i tym narzędziem trzeba odpowiednio pokierować, tak? Ale to nie może być wyznacznik naszego życia. Jeżeli to będzie na pierwszym miejscu, no to nigdy nie będzie tak, jakbyśmy chciały, tak? Na pewno. Dobra, super. Myślę, że tym słowem możemy zakończyć naszą rozmowę. Spodziewajcie się, myślę, kolejnych takich wywiadów z naszymi super podopiecznymi. Także słyszymy się w kolejnym materiale. Hej!